Sztuczna inteligencja, ChatGPT to słowa, które są odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie możliwe przypadki. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o zagrożeniach czy szansach, jakie nam daje, ale skupimy się na tym, jak wykorzystać konkretnie sztuczną inteligencję do stworzenia swojego kursu online. Ja nazywam się Kamil Lizurej i razem z eduj.pl przygotowujemy dla Ciebie serię materiałów, dzięki którym stworzysz i dobrze sprzedasz swój kurs. Dzisiaj zaproszę Cię na swój ekran i zaraz pokażę Ci, jak wykorzystać sztuczną inteligencję przy tworzeniu swojego własnego kursu. Ja osobiście korzystam z ChatGPT w wersji Plus. Jest to wersja płatna, ale zdecydowanie polecam. Skorzystamy sobie dzisiaj z wersji czwartej, z modelu czwartego. Jak widzisz, jest to model, który obecnie ma pewne ograniczenie, to znaczy 25 wiadomości co 3 godziny. Jest to pewne ograniczenie, które mimo wszystko jest warte swojej ceny, ponieważ ten model jest o wiele bardziej kreatywny, daje lepsze odpowiedzi, ma po prostu więcej danych, lepiej to wszystko działa. Wyobraźmy sobie, że jestem trenerem produktywności, skuteczności i chciałbym, żeby sztuczna inteligencja pomogła mi stworzyć kurs właśnie o takiej tematyce. Załóżmy, że nie mam jeszcze żadnego kursu, a jedyną wiedzę na temat tworzenia kursów czerpię z tego kanału eduj.pl. Od czego możemy zacząć? Zacznijmy od pierwszego polecenia. Jestem trenerem produktywności. Chcę stworzyć swój pierwszy kurs online. Zaproponuj 10 tematów na kurs online, który może stać się bestsellerem. I zobaczmy, co sztuczna inteligencja nam tutaj podpowie. Oto propozycje na tematy kursów online z zakresu produktywności, które mogą przyciągnąć szerokie grono uczestników. Jak widzisz, od razu pojawiają się konkretne odpowiedzi, a ChatGPT wykorzystuje wszystkie swoje zasoby na tyle, na ile damy mu dokładne polecenie. Gdybyśmy wykorzystali naszą już wiedzę po tych nagraniach na kanale eduj.pl, no to moglibyśmy jeszcze mu określić naszą grupę docelową, moglibyśmy zawężyć nasz temat. Ale załóżmy, że dzisiaj robimy to tak dla znalezienia inspiracji. Nie chcemy tutaj od razu zarzucać go całą naszą wiedzą i wgrywać tych informacji o naszym idealnym kliencie. Chcemy po prostu, aby nas zainspirował. Mamy od razu 10 odpowiedzi. Zobacz, że te tematy są bardzo różnorodne, a na koniec sam ChatGPT podpowiada, aby dostosować tematy do specyfiki grupy docelowej i zrozumieć, jakie są ich kluczowe wyzwania związane z produktywnością. Dzisiaj nie będziemy w to wchodzić głębiej, tylko wybierzemy sobie któryś z tych tematów. Napisałem czatowi, jak widzisz, pomysł numer 7 brzmi super. Rozpisz w punktach plan kursu Efektywne techniki organizacji. Kurs na temat różnych technik i narzędzi do organizacji pracy, takich jak wykorzystanie aplikacji do zarządzania zadaniami, planowania, tworzenia list i tym podobne. Nasz asystent wirtualny wszedł w interakcję i od razu nam pisze. Oczywiście poniżej znajduje się propozycja planu kursu Efektywne techniki organizacji. Tak jak teraz możesz zobaczyć, mamy ramowy plan całego kursu. Na dodatek dostajemy informację. Pamiętaj, że plan to tylko propozycja i możesz dostosować do swojego stylu nauczania oraz potrzeb i oczekiwań uczestników kursu. I bardzo mi się to podoba. Zobaczmy, czy ten plan ma sens. Wprowadzenie do organizacji i zarządzania czasem. Podstawowe techniki organizacji, ustalanie priorytetów, metoda Eisenhowera, matryca ABCDE. To wszystko wydaje się mieć ogromny sens. To, co jednak będzie wymagało naszej eksperckiej wiedzy, no bo pamiętaj, weszliśmy w rolę trenera produktywności, to znajomość tych tematów. I sztuczna inteligencja nam to wszystko podpowiada w jakimś stopniu. No ale jeżeli ktoś by tego nie znał, to i tak pewnie jakąś część swojego czasu musi poświęcić na dowiedzenie się, co w tym jest, o co w tym wszystkim chodzi, na czym te metody polegają. I moim zdaniem to jest super. Oczywiście sztuczna inteligencja z przyjemnością nam też pomoże. Jednak, kiedy połączymy naszą wiedzę, wiemy, czym jest microlearning, no to nie zrobimy takiego jednego modułu czy jednej lekcji typu ustalanie priorytetów i nie wrzucimy tam metody Eisenhowera, matrycy ABCDE i tak dalej. Jak wiesz,
Nasi kursanci chcą transformacji, a nie więcej informacji. Sztuczna inteligencja daje nam na tym etapie więcej informacji. Niemniej cały plan bardzo mi się podoba i teraz chciałbym wejść bardziej szczegółowo w to, co jeszcze możemy tutaj zrobić. Napiszmy, rozpisz lekcję pod tytułem Ustalanie priorytetów. Opisz metodę Eisenhowera. No i zobaczmy, co się tutaj zadzieje. Pojawia się od razu lekcja, czas trwania 45 minut, czyli absolutnie nie ma tu mikrolearningu. Nasza wiedza jest po prostu niezbędna. Jak tutaj widzisz, mamy precyzyjnie rozpisany plan, ile nawet dana część lekcji powinna trwać według czata. Wprowadzenie 5 minut, wyjaśnienie metody Eisenhowera 15 minut, wprowadzenie do metody, nawet kim był Dwight Eisenhower i dlaczego stworzył tę metodę. Moim zdaniem jest to totalnie zbędna wiedza i raczej nie zaciekawimy tym naszych kursantów. Wydaje mi się, że jest to coś, co moglibyśmy pominąć, ale oczywiście każdy ma swój styl i mamy tutaj konkretne rozwiązania. Jeżeli jesteś w takim punkcie, gdzie brakuje Ci pomysłu, nie do końca wiesz, co warto zrobić, no to jak widzisz, mamy tutaj cały czas bardzo szczegółowo rozpisywaną lekcję i to wygląda naprawdę sensownie. To, co tutaj jest mądre, więc możemy z tego korzystać. Oczywiście nie musimy, możemy to wszystko dostosować do siebie i do naszej wizji naszego kursu. Ok, czyli tak jak widzisz, ChatGPT potrafi rozpisać konkretne tematy na kursy. Wie, czego klienci mogą potrzebować. Potrafi rozpisać plan całego kursu, moduł po module, lekcja po lekcji, a następnie pomoże Ci rozpisać każdą lekcję. Oczywiście, gdybyśmy napisali mu, że chcemy tę lekcję zmieścić w 15 minut, to na pewno tak by ją zmieścił i tak by ją poukładał, żeby te 15 minut wystarczyło. No dobrze, rozpiszmy sobie jeszcze jedną lekcję, jak implementować naukę z kursu w codziennym życiu. Napiszmy zatem rozpisz lekcję, jak implementować naukę z kursu w codziennym życiu i zaproponuj 3 konkretne ćwiczenia do tej lekcji. Lekcja powinna trwać maksymalnie 15 minut. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tak precyzyjnym poleceniem. To, co bardzo mi się podoba, to to, że sztuczna inteligencja od razu pisze nam, jakie są cele lekcji. Więc nawet jeśli bardzo mocno na niej polegamy, to wiemy, jakie te cele są i mamy z tyłu głowy to, o czym mówimy przez 15 minut danej lekcji. To naprawdę jest spoko wskazówka. W tym momencie widzisz, jak sztuczna inteligencja proponuje 3 konkretne ćwiczenia, o które ją poprosiłem. Plan działania, analiza przeszkód i sukcesy i nauka. To są naprawdę dobre ćwiczenia. Muszę powiedzieć, że one nie są jakieś skomplikowane i wyszukane, ale naprawdę skuteczne i widziałem je wiele razy w najlepszych kursach, które w życiu przerabiałem i sam niektóre z tych metod wprowadzam u siebie, także szacun dla ChatGPT. Kolejną fajną rzeczą jest to, jak ChatGPT rozpisuje nam materiały i od razu sugeruje, co warto zaimplementować do naszego kursu. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że jak Ty wrzucisz dokładnie te same polecenia, to sztuczna inteligencja wypluje Ci zupełnie inne odpowiedzi, albo podobne, ale jednak inne. Więc jeżeli czegoś by Tobie zabrakło, to zawsze ją możesz o to poprosić. Dlatego możemy poprosić, stwórz zeszyt ćwiczeń do lekcji, jak implementować naukę z kursu w codziennym życiu. I od razu przechodzi do pracy. Bardzo podoba mi się ta precyzja odpowiedzi. Biorąc pod uwagę ograniczenia medium tekstowego, poniżej znajdują się tytuły i opisy ćwiczeń. W rzeczywistym zeszycie ćwiczeń mogłyby być odpowiednie pola do wypełnienia. No naprawdę wygląda to bardzo dobrze. I tak sztuczna inteligencja rozpisuje nam 3 ćwiczenia po kolei. I tak prezentuje się zeszyt ćwiczeń, który moglibyśmy sobie przekopiować do dowolnego narzędzia Worda czy innego pliku tekstowego i tam edytować odpowiednio, albo do Canvy
opcji jest mnóstwo, ale mamy tutaj gotowy pomysł na zeszyt ćwiczeń do tej lekcji. I tak lekcja po lekcji naprawdę oszczędza to mnóstwo czasu. No i dobrze, mamy już nasz kurs, mamy temat naszego kursu, mamy plan, mamy harmonogram, możemy tak rozpisać każdy moduł, każdą lekcję, wiemy co nagrywać. No ale przydałoby się później ten kurs opakować i sprzedać. Dlatego już w kolejnym odcinku powiem Ci, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia dobrej, skutecznej oferty. Aby dostać powiadomienie o tym filmie, koniecznie zostaw subskrypcję i naciśnij dzwoneczek. Do zobaczenia.